Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, no, dzieją się rzeczy naprawdę w naszym kraju nie do opisania. To jest po prostu sytuacja absolutnie nienormalna. My żyjemy w kraju naprawdę jakimś chorym. Nigdy nie sądziłem, że do czegoś takiego dojdzie. Ja opublikuję za chwilkę list z bloga Doroty Godaniec, ale wiedząc o tym, że wiele osób jedzie samochodem, ja wam to przeczytam, a potem to skomentuję. Słuchajcie uważnie, ale nie spadnijcie z krzeseł. Deprecha i kilka pytań. Dorotka pisze tak. Przywykłam już do tego, że Maxa napady są trzymane krótko na smyczy medycznej marihuany. I ilekroć ta smycz wypada mi z ręki, czuję się winna, zagubiona, bezsilna, wściekła i zła. Tak się stało ostatnio. 2 tygodnie jesteśmy nad morzem i było super, no ale właśnie. 19 sierpnia odbyliśmy wizytę w Centrum Zdrowia Dziecka, na której dr Kuczyński kontynuuje terapię doktora Bachańskiego. Kontynuuje jest napisane w cudzysłowie. Czyli w mocy jest utrzymane leczenie bediolem i bedrokonem. 5 dni później, 24 sierpnia dostajemy recepty. 3 września dostajemy pozwolenie, ja to podkreślam, z Ministerstwa Zdrowia wystawione z datą 31 sierpnia. 7 października, a więc miesiąc później, nie ma zrealizowanych recept, bo na wizycie 19 sierpnia pan doktor wystawił lek na złych receptach. Ale naprawiliśmy szybko błąd. Na całe szczęście poseł Andrzej Dołecki podarował nam bedrokan z przemytu, bo słabo było. Tu chodzi oczywiście o Maxa. Czas leci. Złożyłam recepty do apteki. Kur zapiał, znowu brędza, bo zanim apteka się zabrała za realizację, upłynął termin ważności pozwolenia. Tutaj ja chciałem tylko powiedzieć wam, że nie wiem dlaczego, ale zezwolenie z ministerstwa ma termin ważności 60 dni. Ja się pytam, dlaczego? Jeżeli dziecko jest leczone przewlekle i jest to kontynuacja jego leczenia, czy nie byłoby normalne, żeby rodzicowi dać zezwolenie bezterminowe albo na rok, albo przecież ta choroba nie skończy się za rok. Dlaczego zmusza się rodziców tak strasznie chorych dzieci, bo nie tylko o Dorotę chodzi, do tego, żeby żebrali o to co 3 miesiące? Dlaczego? Dlaczego? Gdzie tu jest jakiś sens i logika? Ja nie widzę, może ktoś mi to powie i wyjaśni. Czytam dalej. Ale to nie wszystko. Dostałem zaświadczenie na piśmie, bo ustnie nie uwierzyłam, że czas realizacji zlecenia wyniesie 4 miesiące. To jest dowód. I tutaj Dorota pokazuje napisane pisemko, pieczątka, podpis, że 4 miesiące będzie czekać na realizację. To jest dowód, ale w sumie nie o tym chciałam pisać. Max znowu ma nasilone napady, bo do jasnej cholery 2 tydzień jesteśmy bez THC. Tutaj przypomnę tym, którzy nie wiedzą, że w przypadku lekoopornej padaczki stosuje się oczywiście CBD, ale są dzieci, które bez THC nie zareagują w ogóle. W ogóle. Max jest jednym z takich dzieci. On musi mieć to THC. Musi. Co mam do diabła zrobić? Dołecki już niczego nie przemyci, bo nie jest już posłem. Czy znowu mam nagrać dramatyczny apel do prezydenta, a może do pani premier Beaty Szydło, a może do pana Boga samego? Myślę, że byłoby nawet lepiej. To jest wtrącenie moje. Moje szczęście polega na tym, że po roku intensywnej terapii doszliśmy do etapu, w którym organizm Maxa jest już mocno wysycony i dość stabilny, ale na litość boską, czy mam się cieszyć z tego, że dziecko ma na dobę 1 czy 2 paskudne napady toniczno-kliniczne z bezdechem, skoro może mieć 1 taki napad w tygodniu albo i rzadziej, a przecież tak Max miał. Zresztą nie tylko Max.
Boże drogi, zrób coś z sercami i umysłami naszej władzy politycznej, bo w jej rękach leży los Maxa i tysięcy Maxów. Ludzie cierpią albo umierają. Nie cierpią i stają się przestępcami. Dlaczego? Co takiego jest, że człowiek człowiekowi woli być wilkiem albo raczej sępem żerującym na nieszczęściu? Dlaczego od zdrowia i życia mojego dziecka, twojego też, ważniejszy jest interes polityczny, farmaceutyczny czy mafijny? Kilka dni temu odbyła się konferencja naukowa, na której jeden pan profesor nawoływał rodziców chorych dzieci, aby nie kupowali marihuany do ich leczenia na czarnym rynku. A ja się pytam, gdzie zatem mamy ją kupować? Przez nasz kraj przetacza się teraz tyle ważnych spraw. Nowy rząd, układanki personalne, uchodźcy, frankowicze, zima się zbliża. A co z losem mojego syna? Twojego też być może. I twojej matki, i ojca, i brata, i przyjaciela. Co z losem rodzin bezsilnie patrzących na cierpienie albo drżących, że przyjdzie ktoś w mundurze i powie: proszę za mną. Chcę normalności, chcę empatii, chcę móc decydować i nie musieć kombinować. Czy to tak dużo chcę? Kto pochyli się nad naszym losem? Widzicie, ja to przeczytałem celowo, bo to mi nie dało spać dzisiaj w nocy, dlatego że zwróćmy uwagę, ta sprawa nie dotyczy Maxa Gudańca tylko. Max Gudaniec jest ikoną, Max Gudaniec jest ilustracją tego, przez co przechodzą tysiące rodzin w Polsce. Tysiące rodzin, bo są tysiące dzieci chorych na padaczkę lekooporną. Mało tego. Jest tysiące, być może już w tej chwili, nie wiem, setki tysięcy osób w Polsce, których stan zdrowia, ich samopoczucia, czy nawet leczenie w znacznym stopniu byłoby poprawione, gdyby mieli dostęp do tej medycznej marihuany. Nie mogę na to patrzeć, dlatego że ciągle słyszę o jakichś kretyńskich debatach. Po co nam jakiekolwiek debaty? Do czego? Słuchajcie, co te debaty wnoszą? Nic. Zero. Te debaty niczego nie dają. Mówię to już od wielu, wielu miesięcy. Przestańcie debatować. Niedawno nie mogłem jeszcze wyrazić tego konkretnie w stosunku do konkretnych osób, a w tej chwili wyrażam to w stosunku do konkretnych osób, a więc naszych przedstawicieli, których przed chwilą żeście wybrali, znaczy żeśmy wybrali. To wy w tej chwili możecie w ciągu jednego dnia, i niech mi nikt nie mówi bzdur, że nie można tego zrobić, w ciągu jednego dnia możecie zagłosować, żeby zdjąć to odium narkotyczności, nielegalności z marihuany leczniczej. Środka podawanego choremu człowiekowi, straszliwie czasami choremu człowiekowi, pod kontrolą lekarza. A więc to można zrobić w ciągu jednego dnia. Naprawdę. To jest moment. Moment. Dlaczego tego nie robicie? Przecież to, co ja przeczytałem, odnosi się do tysięcy Polaków. Przecież to, co w tej chwili się dzieje, kiedy ja tu do was mówię, to w tym momencie któreś dziecko gdzieś ma potężny atak padaczki. Ktoś inny kona z bólu. Ktoś inny wyje z bólu. Ktoś inny jest w agonii. Ktoś inny po prostu strasznie ciężko choruje tylko dlatego, że nie ma dostępu do medycznej marihuany, która byłaby podana przez lekarza. Świat, w którym żyjemy, Polska, w której żyjemy, nie jest krajem w tej chwili zarządzanym dobrze. Przynajmniej cały czas chodzi oczywiście tylko o zdrowie. Nowa ekipa rządowa ma przed sobą w tej chwili ogromną szansę wykazania się, że rzeczywiście stoi po stronie człowieka, po stronie zdrowia człowieka, dorosłego czy też dziecka. Popatrzcie, w jakim absurdzie kosmicznym my w tej chwili jesteśmy. Na każdej paczce papierosów musi być napisane, bo producent został przez to zmuszony, musi być napisane: palenie zabija. Przecież produkt, który wyraźnie jest napisane zabija, jest całkowicie produktem legalnym.
Co wy na to, politycy? Co wy na to, lekarze? Co mówi na to, co mówi w tej chwili, ja nie wiem teraz, minister zdrowia? Gdzie my trafiliśmy? W jaki zaułek? Że pozwalamy na to, żeby na rynku była substancja, która definitywnie zabija, która nie ma żadnej własności leczniczej, a substancja, która ma własności lecznicze, nikogo jeszcze nigdy na świecie nie zabiła, jest nielegalna. Czy to do nas trafia, że żyjemy w jakimś matriksie chorym, gdzie tu jest jakakolwiek logika? A przecież to dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas może zachorować jutro. My nie wiemy, co będzie jutro. A być może jutro będziemy wymagać tego specyfiku i nikt nam nie poda, mimo że wiadomo, że działa, wiadomo, że jest nieszkodliwy przede wszystkim. Czy dostrzegamy ten paradoks idiotyczny, debilny, a my pozwalamy świadomie truć się młodzieży, truć się innym osobom. Natomiast jeśli chodzi o zalegalizowanie czegoś, co nigdy nie powinno być zdelegalizowane, to my prowadzimy niekończące się debaty. Mnie najbardziej wywraca żołądek to, że co chwilę słyszę od polityków czy od kogokolwiek innego, konieczna jest debata. Nie jest konieczna debata. Nie jest konieczna. Konieczne jest zalegalizowanie marihuany do celów leczniczych jutro, dlatego że dzisiaj konają ludzie. Im nie jest potrzebna wasza debata do niczego. Rodzicom chorych dzieci nie jest potrzebna debata, a to przecież ich najbardziej obchodzi, to przecież tych ludzi strasznie chorych najbardziej obchodzi. Zapytajcie się ich. Zapytajcie się ich, czy ich obchodzi jakakolwiek debata na ten temat. Przecież to jest niemożliwe. Co w związku z tym zrobić? Co zrobić z krajem, w którym substancja zabijająca jest legalna, które substancja zabijająca jest sprzedawana i rząd nic na ten temat się nie wypowiada, nie zakazuje tego, natomiast substancja, która ratowałaby życie, jest nielegalna. Jest nielegalna. Czy widzicie tu jakąś sprzeczność z tego wszystkiego? Co z tym zrobić? Ja myślę, może to jest trochę szalony pomysł, ale w tej sytuacji myślę, że temu rządowi trzeba dać, nie wiem, nie za dużo czasu, bo nie ma co dawać czasu, bo tam dzieci umierają, ludzie umierają. Tylko temu rządowi, szczególnie Ministerstwu Zdrowia, trzeba dać może, nie wiem, 3 miesiące czasu i trzeba powiedzieć tak. Albo zdelegalizujecie w tej chwili już, teraz, papierosy, które zdecydowanie zabijają, albo natychmiast w tej chwili już zalegalizujecie marihuanę do celów leczniczych pod kontrolą lekarza. Jedno albo drugie. Przecież nie zdelegalizują papierosów, pomimo to, że świadomi są tego politycy, minister zdrowia oczywiście też, że zabijają, że szkodzą, że powodują choroby, straszne schorzenia. Dlatego, że jest akcyza na tym. I dlatego rząd ma pieniądze z tego. Natomiast zalegalizowanie marihuany powodowałoby, że rząd by zaoszczędził potężne ilości pieniędzy. Potężne. Dlatego, że jest to środek leczniczy. Nie obchodzą mnie w tym przypadku żadne badania kliniczne ani medyczne. To nie ma najmniejszego sensu. Najmniejszego. Wiadomo z praktyki, że to nikogo nie zabiło. Natomiast badania są kliniczne, medyczne, które mówią, że papierosy zabijają. I tu nikt nie stwarza jakiegoś problemu. Natomiast marihuana medyczna nigdy nikogo jeszcze nie zabiła. I teraz wy, politycy, świadomie godzicie się na to, żeby ludzie ginęli, nie mając środka, który im pomoże przetrwać, który pomoże przeżyć, który pomoże zlikwidować ból. I w ten sposób wy chcecie zarządzać naszym krajem. Ja uważam, że obowiązkiem w tej chwili ministra zdrowia, obowiązkiem, ale to takim naprawdę czerwone światło miga, jest spowodowanie tego,
żeby dzieci takie jak Max Gudaniec i tysiące innych dzieci dostały ten lek natychmiast, jutro. Panie ministrze, to dzieje się w pana resorcie. Jak pan nie spowoduje tego w bardzo krótkim czasie, to musi się pan zwolnić, musi się pan podać do dymisji, bo to są sprawy dotyczące administracji. Administracji systemem, czy zarządzania systemem zdrowia. Jak to jest, że rodzic kontynuujący leczenie swojego dziecka z chorobą przewlekłą, być może nieuleczalną, musi co 3 miesiące, co 2 miesiące właściwie, prosić o zezwolenie na leczenie swojego dziecka? Przecież to trzeba natychmiast zmienić. Druga sprawa, to pod pana jurysdykcją są przede wszystkim apteki, między innymi powiedzmy apteki, hurtownie. A pan jest odpowiedzialny za administrację, a właśnie za te procesy, nie za procesy leczenia człowieka. O to pana nie obchodzi w ogóle, nie powinno. Jak można dopuścić do tego, żeby dziecku choremu, tak strasznie ciężko choremu, tysiącom dzieci, powiedzieć, że lek będzie, ale za 4 miesiące. My wiemy, że ten lek jest osiągalny w ciągu 24 godzin. A więc teraz minister zdrowia jest odpowiedzialny za takie posunięcia, takie zarządzenie tym resortem, żeby ten lek po otrzymaniu tego nieszczęsnego zezwolenia, co samo w sobie jest objawem kretyństwa i naszej bezdennej głupoty. Ale jeśli już tak jest, to ten lek powinien być osiągalny dla chorego dziecka w ciągu 24 godzin, natychmiast. I to można zrobić. To można zrobić, tylko trzeba podjąć odpowiednie decyzje. Tutaj, w tym przypadku, nie są potrzebne debaty publiczne. Nie jest potrzebne nic. Nie są potrzebne głosowania w Sejmie, posłów. Do czego? Jest potrzebna decyzja ministra zdrowia, który odpowiednimi mechanizmami swojego resortu pokieruje tak, że jeżeli już rodzic tą receptę ma, to lek musi być w rękach rodzica w ciągu 24 godzin. My wiemy, że to jest możliwe, a skoro to formalnie w systemie medycznym, w systemie takim, jakim minister w tej chwili zarządza, jest niemożliwe, to jest to tragedia tego systemu. A jeżeli minister nie potrafi sobie z taką prostą rzeczą poradzić w ciągu dosłownie 2-3 tygodni, to niech się podda do dymisji. Trzeba wybrać kogoś innego. Zmienić go trzeba. Sobie nie radzi. Nie radzi. To nie jest już tylko biznes. To jest walka o życie człowieka. Więc co jest ważniejsze? Co jest ważniejsze? Uważam, że jeżeli nie będzie zalegalizowana marihuana w ciągu następnych naprawdę 2-3 miesięcy, to biorąc pod uwagę fakt, że nasz rząd, minister zdrowia świadomie utrzymuje sytuację na rynku, gdzie substancja toksyczna, zabijająca, z dopalaczami włącznie, ma zezwolenie na to, żeby być sprzedawana, to tu powinien nastąpić jakiś krach w tym wszystkim. Uważam, że w tej sytuacji, gdyby za parę miesięcy to nie zostało wyprostowane, należy złożyć pozew zbiorowy. Pod tym się podpisze 1 000 000 Polaków. Pozew zbiorowy przeciwko ministrowi zdrowia. Jeżeli wykaże się, a ma szansę teraz, jeżeli się wykaże taką bezwładnością umysłową, taką bezwładnością, która spowoduje, że tego nie będzie mógł zrobić w ciągu następnych 2-3 miesięcy, nie widzę innej możliwości. Nie widzę innej możliwości, jak tylko i wyłącznie zrobienie pozwu zbiorowego i pozwanie go do sądu. Z powództwa cywilnego, ja nie wiem, to prawnicy niech określą. Ale to jest świadome narażanie zdrowia i życia dziecka i wielu innych chorych. Przecież jeżeli dokonano cudu medycznego w Polsce, bo te cuda są rzeczą normalną w innych krajach, tylko my tu w systemie Polski, w systemie zdrowia, jaki mamy, żyjemy w innej planecie. Jeżeli to dokonano i pokazano, że tym dzieciom można pomóc i pomagał dr Bachański w ciągu, to jest moment, niektóre dzieci reagują w ciągu 1 dnia. Jeżeli my świadomie teraz nie dopuścimy do tego i nie pozwolimy tym dzieciom korzystać z tego, to minister zdrowia działa na niekorzyść
dziecka, na niekorzyść obywatela. A to, według mnie, jest karalne. Ja bym się tu nie powstrzymał przed tym, przed czymkolwiek, żeby doprowadzić do tego, żeby marihuana w celach leczniczych stosowana, lecznicza, była natychmiast osiągalna. Debatowanie nic nie da, bo nie ma nad czym tu debatować. Nad czym? Nie ma co pytać ludzi. My wiemy, że działa, nie przynosi skutków ubocznych, a jeżeli się godzicie na to świadomie, żeby substancje toksyczne, zabijające wręcz, bo pisze, zabijające, są na rynku, ktoś musi za to odpowiadać.